Cześć, z tej strony TOS. Ostatnio rozmawialiśmy z koleżanką z sojuszu, co by zrobić, by nasz sojusz był silniejszy. To dobre pytanie, gdyż chyba każdemu na tym zależy, zarówno liderom rajdów, jak i graczom dołączającym. Ja mam to szczęście, że gram w sojuszu, który ma sprytnie grających liderów, zarówno pod względem wydawania pieniędzy na grę, jak również samego sposobu grania. Więc zostanie tu jeszcze większe grono, czyli graczy dołączający do rajdów podczas wydarzeń. I z tym bywa już różnie, ale to pewnie dlatego, że to grono jest dużo większe i są to gracze mniej zagłębiający się w system gry. Stąd też pomysł na to wideo. Kim jest dobry dołączający jako gracz free to play lub low spender? Jak powinien grać wydarzenia? Co rozwijać w swojej osadzie? Oczywiście jest wiele czynników na to wpływających i na pewno każdy z Was ma inny punkt widzenia na to. Natomiast ja chciałbym podzielić dobrego dołączającego na dwie kategorie. Takiego, którego ciężko jest spalić, czyli zniszczyć mu całe wojsko podczas wydarzeń, oraz którego marsz pomaga liderowi wygrać podczas ataków w rajdach lub obronie garnizonu. W tym wideo chciałbym się skupić na tym pierwszym aspekcie, czyli jak dołączający gracz free to play ma nie dać się spalić lub by było to trudne dla atakującego przeciwnika. By to lepiej przedstawić, przełączę się na moje konto free to play w sojuszu No Drama Liamas z państwa 105. Jest to konto totalnie free to play i niech Cię nie zmyli to, że jest to konto VIP 12. Cały VIP zdobyty jest tylko i wyłącznie za biokapsle zbieranych z różnych aktywności w grze. A więc zaczynajmy. Aby dobrze się bronić, potrzebujemy wojska. Czym więcej, tym lepiej. I oczywiście czym wyższy poziom żołnierzy, tym lepiej. I tu chciałbym zwrócić uwagę, co zrobić, by mieć ich jak najwięcej. Po pierwsze, wszystkie badania szkoleniowe w laboratorium w zakładce rozwój. Czyli ćwiczenia szkoleniowe 1, ćwiczenia szkoleniowe 2, ćwiczenia szkoleniowe 3, ćwiczenia szkoleniowe 4, ćwiczenia szkoleniowe 5, ćwiczenia szkoleniowe 6 i ćwiczenia szkoleniowe 7 rozwijamy maksymalnie. Po drugie, ustawienie ścieżki wojennej w talentach naczelnika i aktywacja talentu szybkość szkoleniowa, co daje nam 160% do szybkości szkolenia. Po trzecie, maksymalnie rozwinięte obozy szkoleniowe. Wszystkie 4. Każdy z nich daje nam 8% do szybkości szkolenia. Po czwarte, przyspieszenia do szkolenia żołnierzy wykorzystujemy tylko i wyłącznie ze wzmocnieniem państwowym na szybkość szkolenia podczas eventów. Po piąte, unikamy utraty żołnierzy, czyli nie atakujemy osad podczas wydarzeń, gdzie możemy ich permanentnie stracić, oraz gdy mamy pełny szpital, przestajemy dołączać do rajdów. Ja dzięki temu jako gracz free to play mam ponad 13 milionów wojska poziomu 11 i 12. Kolejnym czynnikiem, który pozwala nam się skutecznie bronić, są bohaterowie. Tu sprawa jest dla gracza free to play trochę bardziej skomplikowana. Ze względu na to, że gracz free to play nie może sobie pozwolić na rozwój wszystkich bohaterów do ich maksymalnej siły, musi wybrać, który bohater z każdej generacji jest najistotniejszy i najbardziej opłaca się go ulepszać. Jako gracz free to play możesz ulepszyć jednego, maksymalnie 2 bohaterów. Obecnie we wszystkich państwach mamy generację 15, czyli trzecią generację Limitless. Czyli gracz free to play powinien mieć zrobionych po jednym bohaterze generacji 13, generacji 14 i generacji 15 na dobrym poziomie. Ja osobiście polecam z generacji 13 bohatera jeźdźców, czyli Medi, z generacji 14 bohatera piechoty, czyli Wolfa i z generacji 15 bohatera łowców, czyli Carlosa. I tych bohaterów umieszczamy koniecznie na swoich murach obronnych i nie ruszamy ich z osady. Jeśli chodzi o obronę, powinniśmy rozbudować również swoją barykadę do możliwie najwyższego poziomu oraz punkty splendoru na wyspie do poziomu 4200, co pozwoli uzyskać wszystkie bonusy dla naszej osady. Bardzo ważnymi czynnikami przy obronie są również behemoty oraz system samolotów, ale obie te kwestie omówię w innym wideo przy okazji dołączania do szturmów i garnizonu. Na koniec jeszcze bardzo istotna kwestia, o której bardzo wielu graczy zapomina. Nie wysyłamy swoich najmocniejszych bohaterów oraz helikoptera poza bazę. Na pozycji pierwszej ustawiamy swój najmocniejszy marsz, który ma być zawsze w bazie. Na pozycjach 2, 3 i 4 marsze, którymi będziemy wysyłać poza bazę. Jak to ustawić, a następnie dobrą formację dołączyć do szturmu, widzisz teraz na filmie. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Dziękuję i do usłyszenia.
never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change.